Czwartego dnia mieliśmy jechać wykąpać słonie. Ja do końca nie wiedziałem, co się będzie działo. Weronika wiedziała, jaki będzie plan, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Ja totalnie nie sprawdzałem, na czym to ma dokładnie polegać. Jechaliśmy około 2 godzin do Słoni. Mieliśmy okazję zobaczyć takie prawdziwe wioski na Sumatrze, gdzie było widać turbo biedę, turbo skrajnie skromne życie. Widziałem otwarte domy, które polegały mniej więcej na tym jak dom Bendiego, czyli jedno pomieszczenie, z tym, że tam jeszcze było tak, w sensie w tych wioskach, przez które przejeżdżaliśmy, że ja widziałem w domu skuter, właściciela skutera i jeszcze osiołka. I wszyscy siedzieli w tym domu. W międzyczasie przejeżdżaliśmy też przez pola palmowe. Chyba tak to Plantacje. Plantacje. Przez plantację oleju palmowego. O, dokładnie tak. Kierowca powiedział nam, że to jest najgorsza możliwa praca, jaka u nich istnieje, bo jest bardzo słabo płatna, jest jednocześnie bardzo niebezpieczna. Ta praca polega na tym, że dostaje się na gałęzi bambusowej nóż przywiązany do tej gałęzi i odcina się ten owoc palmowy, z którego jest pozyskiwany olej. Często gęsto te owoce spadają na głowę lub te noże się odpinają i ranią ludzi. Mówił, że najgorsza możliwa praca. Z kolei gdy ja go zapytałem jako kim on chciałby być, jaką chciałby mieć pracę, to powiedział, że chciałby mieć swój sklep. Mówił też, że wiele tych terenów, które aktualnie są plantacjami, jeszcze 20 lat temu były dżunglą. Na miejsce dotarliśmy godzinę za szybko, więc mieliśmy czas dla siebie. Niestety w okolicy nie było za dużo rzeczy do robienia, ale mogliśmy poobserwować słonie z takiego mostu linowego, którym musieliśmy przejść na drugi brzeg rzeki, żeby w ogóle dostać się do tych słoni. Tak, mieliśmy odhaczony kolejny ogromny most linowy. Ale ten most już wyglądał dość bezpiecznie, także można było spokojnie po nim spacerować. Na dole czekała na nas rodzinka słoni. Było chyba 2 takich maluszków i kilka większych słoni. Później dojechała do nas inna grupa ludzi, rozdali nam czopki. Słonie oczywiście były perfekcyjnie przygotowane do kąpieli, ponieważ przyszły do nas całe umorusane w błocie, obklejone tym błotem. Więc kąpiel ich zaczęła się od tego, że te słonie weszły sobie same do rzeki i one jakby znały, jakieś miały sygnały i tak nurkowały, pamiętasz? Tak, mały słonik nawet robił takie fikołki. Widać było, że te słonie nie są jakoś źle traktowane czy tresowane jakoś specjalnie, ja nie odczułem. Tak, bo to były słonie uratowane właśnie jak była wycinana dżungla i później tam oni sadzili te lasy, te plantacje palmowe, to jakby wtedy te słonie zostały odratowane stamtąd. Okay. I takie sanktuarium się utworzyło właśnie w tym miejscu. Słonie się już namoczyły, i każdy tak jakby dostał prawie że swojego słonia do mycia. Te słonie były bardzo duże, były tylko 2 malutkie, a chociaż te malutkie i tak były bardzo duże. W dotyku ja byłem zaskoczony, jak słoń jest, jaka jest skóra słonia. Słoń ma taką szorstką skórę i te włosy są takie sztywne i twarde. Jest taki chropowaty, bardzo takie dziwne uczucie to było. Ale widać było, że słoń, jak większość zwierząt, lubi drapanko. Te szczotki były bardzo twarde, bardzo ostre. Słoniom to nie przeszkadzało, widać było, że chcą być myte. Tak, drapane. I one tak zaczepiały jeszcze tymi trąbami. Jak ktoś za długo ich tam nie szorował, to jakby zaczepiały trąbą, żeby nie przestawać. Ogólnie to oni powinni nam zapłacić za to, że myśmy umyli słonia, a nie im. Ja zrozumiałem w połowie tej zabawy, po co my to robimy. Po prostu musieliśmy umyć słonia do sesji zdjęciowej. Słonie potrafiły dać buziaka i zrobić taki prysznic. Weronika została umyta przez słonia i dostała buziaka.
Ja zostałem tylko umyty, bo bałem się tego buziaka. On był trochę przerażający. Buziak od słonia polegał na tym, że on po prostu zbliżał tą trąbę do mojego policzka i tak jakby cmokał, po prostu dotykał swoją trąbą do policzka. A właśnie, bo pamiętasz, one tą trąbą potrafiły bardzo fajnie łapać, tak jakby kciuka miały. Tak, no no, faktycznie to wyglądało że to nas jakby taki zaskoczyło. kciuk. One jak dostawały, bo jeszcze mogliśmy je karmić i dostawały banana i chyba Coś. trzcinę cukrową, nie wiem, coś jeszcze innego, to one jakby je łapały jak w rękę, jakby kciukiem je chwytały. No i on tym kciukiem prawie ci do ucha wszedł. Nie, w policzko tak mnie musnął. Bardzo lubił banany. Widać było, że wolały banany. Ja miałem dużego słonia, to mój słoń mi z worka prawie wyrwał te banany. A pamiętasz, jak było z małym słonikiem, jak nie ogarniał tą trąbą jeszcze? Nie. Pamiętasz? Pamiętam, że on był taki właśnie jeszcze dziki i tak latał wszędzie. A to tak. Taki nieokrzesany był bardzo. Był jak małe dziecko, które nie ogarnia, że teraz powinno być trochę grzeczne i tam przewodnicy, nie, tam opiekunowie musiały go tam trochę temperować, o tak to nazwijmy. Mały słonik też jeszcze do końca nie ogarniał chwytania tą trąbą. On miał straszne problemy, żeby te banany sobie włożyć do buzi tą trąbą, pamiętasz? Nie pamiętasz? Nie pamiętam, tak. To były małe przytomce. No, bo to był tato słoń i ja go dostałem do karmienia i miałem najgroźniejszego słonia do karmienia. No, miał takie kły długaśne. Słoń karmił słonia. Na koniec każdy mógł zrobić sobie zdjęcie ze słoniem. Mieliśmy też takie zdjęcie grupowe ze wszystkimi słońmi i wróciliśmy na naszą ostatnią nockę do Bukit Lawang. Mi jeszcze przypomniała się rozmowa z Bendim, który pytał nas, jak wygląda u nas życie, edukacja, praca i tak dalej. Jedna wielka, dramatyczna według mnie różnica. On powiedział mi, że w Indonezji ludzie nie mają emerytur i że trzeba tam mieć duże rodziny po to, żeby młodsze pokolenie utrzymywało starsze. Pamiętasz tą rozmowę? Byłeś przy tym? Tak, to było w dżungli, jak szliśmy. Być może. Pamiętam, że mówił nam, że podczas COVID-u było dramatycznie źle i musieli sprzedać obrączki. To było strasznie smutne. On to chociaż sprzedał, a nie zgubił Mareczku. O tym opowiemy niebawem. On mówił jeszcze, że to jest takie trochę błędne koło teraz u nich, bo z jednej strony oni chcą mieć duże rodziny, żeby później te dzieci ich utrzymywały na starość, jednak teraz mieć dużą rodzinę i kilkoro dzieci jest bardzo trudno, bo ciężko zapewnić tym dzieciom i edukację i jakieś takie godne życie. Tym bardziej, że przypomniało mi się, że większość kobiet nie pracuje, bo one się zajmują właśnie domem. Zajmuje się domem i rodziną. Następnego dnia opuściliśmy Bukit Lawang i pojechaliśmy w kierunku miejscowości Lumbini i tam mieliśmy oglądać najwyższą pagodę w Indonezji. Czyli świątynię Buddy. Tak, była to taka buddyjska świątynia, trochę wyglądała jak taki dzwoneczek. Wcześniej nasz kierowca zapytał nas, czy chcemy zobaczyć targ. Bo był dzień targowy. Plac wyglądał bardzo skromnie, ale z tego co pamiętam, było tam bardzo dużo różnych warzyw, owoców, przypraw. Najwięcej było papryczki chili, po prostu wszędzie porozkładane na ziemi ta papryczka chili. Ubrania też były, z tego co pamiętam, gdzieś tam z tyłu na końcu. Tak, chyba tak. Po drodze mieliśmy przygodę w postaci rozwalonego mostu. Był jakby przejazd się rozpadł i łatali go dosłownie 2 deskami, byle tylko dało się przejechać. Czekaliśmy na to, pamiętasz? Tak. Świątynia miała więcej zdobień z zewnątrz niż w środku, ponieważ w środku nie było za dużo ani posągów żadnych, ani rzeźb. Natomiast z zewnątrz była oblana złotem i miała dużo zdobień takich złotych. W środku było zaskakująco, tak jak już powiedziała Weronika. Byliśmy tam praktycznie sami przez kilka minut. Później przyszli inni zwiedzający i niestety zrobiliśmy się większą atrakcją niż ta świątynia znowu. Wszyscy chcieli z nami robić sobie zdjęcia razem, osobno, grupowo.
z Weroniką, tylko ze mną, w jakichś dziwnych pozach. No, na początku było to zabawne, a później było lekkie przegięcie. No bo już po prostu długo to trwało i każdy z każdym i 50 zdjęć sobie zrobiliśmy z obcymi ludźmi, żeby jakby sprawić im przyjemność. No, fame kosztuje. Co było dalej? Następnym Miejscem naszej wycieczki były gorące źródła wulkaniczne. Nasze wyobrażenie o tych gorących źródłach było trochę inne niż w rzeczywistości. myślę, że diametralnie inne. Tak. A jakie ty miałeś wyobrażenia? Nie wiem, myślałam, że będzie tam jakoś trochę bardziej ładniej, że ta woda będzie bardziej zachęcająca. Niestety, jako że to były źródła wulkaniczne, wszędzie pachniało zgniłym jajem. Dla Weroniki zgniłe jajo pachnie. Dodatkowo woda w tym naszym ośrodku Była bardzo mętna. bardzo mętna, taka zielonkawa. No, nie zachęcało. Te baseny... Ale zaczekaj, myśmy po 4 dniach w końcu mieli ciepłą wodę. A, to też prawda. Te baseny były trochę takie rozwalające się, ale jakby żeby nie było przykro naszemu kierowcy, stwierdziliśmy, że dobra, to Pomoczymy chociaż nogi. zamoczymy nogi. A pamiętasz, że wcześniej on powiedział, żebyśmy nie szli do takiego ładnego jakby ośrodka, bo powiedział, że tam będziemy faktycznie jedynymi białymi ludźmi? Nie, pamiętam tylko, że poprosił mnie, żebym ubrała jakieś spodenki i nie szła tam w bikini, bo jednak to jest takie miejsce Ale dla nich Wcześniej ważne. zjechaliśmy w dół tej wioski i był taki duży kompleks, tam była nawet kolejka do wejścia. Może. Może tak było. Ogólnie nasz kierowca był bardzo zaskoczony, że tak szybko skończyliśmy nasze Kąpiele. nasze wspaniałe spa. No a myśmy tam, nie wiem, pół godziny może wysiedzieli. No, myślę, że pół godziny to... Ogólnie chcieliśmy się spokojnie. stamtąd zabrać jak najszybciej, bo to się rozpadało, było tam, no nie było tam nawet schludnie. Tak, on był bardzo zdziwiony, ponieważ dla nich to jest jakby super atrakcja i oni tam przyjeżdżają rodzinami w weekendy, żeby spędzić czas i się pokąpać i dla nich tam jest ekstra. I pytał się nas, czy wszystko w porządku. My tak, tylko chcemy już jechać dalej. Ledwo zdążył kawę wypić. Gdzie jechaliśmy dalej? Dalej jechaliśmy już do takiej miejscowości na nocleg, A, tak. z której mieliśmy następnego dnia wyruszyć na wschód słońca na wulkan. Tam zaczęły się już przypały, ale niemiłe przypały, ponieważ dostaliśmy pokój, który był cały zagrzybiony, ale tak ekstremalnie czarne ściany, sufit. I ja powiedziałem mu, no sorry ziom, no tutaj nie będziemy spać, żeby na nas coś innego. I też było widać, że to tak jakby nie do końca miało być nasze miejsce do spania. To było jakieś zamieszanie, jak dojechaliśmy do pierwszej tak jakby miejscowy, a Bendy nam jeszcze powiedział, że kolejną noc spędzimy w jakimś turbo super fajnym hotelu. A tylko to miała być jeszcze następna noc, nie ta, o której teraz mówimy. No, nasz kierowca zabrał nas gdzieś dalej, nie, kilka minut samochodem, na jakąś inną ulicę. No, było odrobinę lepiej, ale tylko odrobinę. No, już stwierdziłem, dobra, no chyba nic więcej nie wyciśniemy z tego dzisiaj. Generalnie jak później poszliśmy na spacer po tej okolicy, no to była to bardzo biedna dzielnica i podejrzewam, że większość hoteli tam miała taki standard po prostu. Na szczęście ten drugi hotel już był odrobinę lepiej i tą jedną noc jakoś można było się przemęczyć, ale pamiętam, że nawet prysznic nie zachęcał. Tam też była zimna woda. Była zimna woda. Jak myliśmy zęby, to pukaliśmy wodą buzię z butelki, bo strach było po prostu tą wodę z kranu używać. Tam była taka fajna sytuacja, jak właściciel chyba tego hotelu wystawił sobie wielki głośnik, mikrofon i śpiewał sam sobie karaoke. Niosło się to na kilometr, 2, na całą dzielnicę bym powiedział. No ale z tego co zauważyliśmy, oni tak się tam bawią. Wyszliśmy z hotelu, poszliśmy bardziej w centrum miasta, poszukać czegoś do jedzonka. Pamiętam, że zrobiliśmy kurs w jedną stronę, potem kurs w drugą stronę. Pamiętasz, co jedliśmy? Niczego ciekawego nie znaleźliśmy, chyba trafiliśmy do jakiejś piekarni i tam kupiliśmy sobie jakieś ciastka i bułeczki.
Bo to uliczne jedzenie tam tak średnio wyglądało zachęcająco. Jak wszędzie dla mnie przez kolejne 6 miesięcy. Poszliśmy spać i po kilku godzinach mi było turbo zimno, ale tak naprawdę turbo zimno i stwierdziłem, że coś mnie rozkłada, że... No ja się przęby miał COVID wtedy, pamiętam, że telepało mną, założyłem na siebie wszystko, co miałem i mówię do Weroniki, że zgonuję. My się przez chwilę zastanawialiśmy, czy to przypadkiem nie malaria, bo trochę takie objawy były podobne, ale stwierdziliśmy, że no trochę za szybko by to było od ugryzienia. Z tym, że zastanawialiśmy się nad tym po 2 dniach chyba dopiero, bo wtedy w nocy nad niczym się za bardzo nie zastanawialiśmy. No zastanawialiśmy się, czy podawać ci zwykłe leki takie na grypę, jakieś gorączkowe, czy już powinieneś zacząć brać te na malarię. Tak nie wiedzieliśmy za bardzo. No najgorsze było to, że przed nami za kilka godzin miała być fajna wycieczka. Ja podjąłem decyzję, że Weronika pójdzie z przewodnikiem na szczyt wulkanu. Co to było? Tak, wchodziliśmy na wulkan, żeby jakby zobaczyć wschód słońca na tym wulkanie. Ja zostałem w samochodzie, zgonowałem sobie w samochodzie, po prostu sobie spałem, powiedziałem przewodnikowi, no że źle się czuję dzisiaj, zostaję w aucie. Weronika z bardzo miłym panem poszła zdobywać wulkan. Opowiesz? Tak, to był mój pierwszy raz na wulkanie i to w dodatku aktywnym. Wychodziliśmy jakby na szlak tego wulkanu wczesnym rankiem, jeszcze było ciemno, więc potrzebowaliśmy do tego latarek. Pamiętam, że ja dostałam chyba od pana taką latarkę właśnie. Z nami na szczyt wchodziły pieski i ten pan mi opowiadał właśnie, że te psy, one są jakby tutaj lokalne i one codziennie z wycieczkami wchodzą no na wulkan, towarzyszą im. Mi było trochę smutno, że nie idę tam z Weroniką, ale pocieszenie dla mnie było takie, że 4 lata wcześniej, jak byłem w Indonezji, byłem akurat na wyspie Jawa i wchodziłem na wulkan też aktywny Injin, chyba tak się to czyta, więc podobne doświadczenie. Zapach podczas całej wędrówki. Ile tam szłaś? Nie pamiętam, z 2 godziny wchodziliśmy. Cały czas towarzyszył nam zapach zgniłego jajka, siarki wydobywającej się czy z góry. pachniał tak jak wcześniej przy basenach, czy już nie pachniał? Tak, pachniał podobnie jak przy basenach. Dla mnie było niesamowite to, że jakby były szczeliny w skałach i z nich wydobywała się ta para. Para i takie żółty osad się tworzył dookoła tych szczelin. I to jest takie niesamowite uczucie, że jakby idziesz po czymś i masz taką świadomość, że kurde, pod stopami tam ci się coś gotuje i bulgocze. I czasami właśnie, jak już byliśmy, pamiętam, na górze i widzieliśmy krater w dole, to taki jest dźwięk właśnie jakby się woda gotowała. Niestety nie udało mi się zobaczyć jakiegoś spektakularnego wschodu słońca, ponieważ dzień był dość pochmurny i nie było widać tak, jak ładnie to słoneczko sobie wschodzi. Jednak na samej górze widoki i tak były piękne, pomimo tych chmur. Pan był bardzo miły, który mnie wprowadzał na ten wulkan, dużo mi opowiadał, zrywał mi jakieś rośliny, rozcierał w palcach, pokazywał jak pachnie, mówił, że z tego się robi różne właśnie maści, antyperspiranty. Pokazywał mi nawet jak ta para wydobywa się z tych szczelin, jaki to jest, pod jakim jakby ona ciśnieniem się wydobywa i rzucał kamyki w kierunku tych szczelin i one po prostu się tak odbijały jak z jakiejś trampoliny. A jeszcze wracając właśnie o lekach. Pamiętasz, jak Bendy mówił, co robią, jak ktoś z nich ma malarię? Coś żuli. On mi dawał nawet to do rzucia w dżungli. Jakieś drzewo, kora z jakiegoś drzewa. Tak, pamiętam, ja to żułam. Z tego robili. Na pary robili i też ja dostałam to do spróbowania jako gumę do rzucia i pamiętam, że było to strasznie gorzkie. Nie pomyślałem o tym, że właśnie taka typowa, naturalna medycyna, no bo oni pewnie nawet nie mają kasy na leki. Albo znają lepsze sposoby niż te tutaj u nas. Pan porobił mi mnóstwo zdjęć. Pamiętam, że kazał mi wchodzić gdzieś na jakąś skałę, ustawiał mnie, widać było, że jakby robi to często i wie, w którym miejscu są super ujęcia, więc mam z tej wycieczki naprawdę ekstra foty. Wróciłaś do męża? Wróciłam do mojego schorowanego męża.
I ruszyliśmy dalej. Kto pamięta, co było dalej? A to była chyba już trasa na wyspie. Tak, na Samosir. Na wyspę ludojadów, ale o tym opowiemy. W następnym odcinku. I jeszcze to, o czym zapominamy od 2 odcinków, Weroniczko. Jeśli podobają Wam się nasze podcasty, dajcie nam łapkę w górę i napiszcie jakiś komentarz. I kliknijcie subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.